Cześć moi drodzy, witajcie na kanale, gdzie omawiamy wielkie tematy, małe dramaty i wszystko pomiędzy. Zawsze z humorem, bo życie jest zbyt krótkie, żeby marnować je na nudne rozmowy. Mam nadzieję, że macie swoją ulubioną herbatę, kawę lub jeśli jesteście hardkorowi, wodę z imbirem. Ja lecę dzisiaj na zielonej herbacie z kofeiną i odrobiną miodu. A co mi tam? Dziś porozmawiamy o pandemii. I nie o tej jednej, która zasłynęła z pieczenia chleba i globalnego kultu papieru toaletowego. COVID miał swoje 5 minut sławy, ale teraz jest jak jakiś były. Czasem o nim myślisz, ale wolałbyś zapomnieć. Dziś mówimy o prawdziwych pandemiach, które są z nami już od dawna. Choroby cywilizacyjne? Tak, ale to nie wszystko. Poznacie największego złoczyńcę naszych czasów. Pandemię samotności. Lecz zanim przejdziemy do tematu, muszę jednak coś wyjaśnić. Samotność i bycie samym to nie to samo. Są ludzie, którzy kochają być sami. Serio, takich introwertyków świat potrzebuje. Nie czują się samotni, bo sami wybrali swoją przestrzeń. Mają czas na czytanie, refleksję, medytację albo oglądanie całego serialu w jeden wieczór bez żadnego osądzania. I wiecie co? To jest absolutnie w porządku. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ktoś jest fizycznie sam i czuje się emocjonalnie odizolowany. To taki stan, w którym czujesz, że nikogo nie obchodzi, co u ciebie, albo że nie masz z kim dzielić swoich sukcesów i porażek. I to właśnie jest to uczucie izolacji. Jest ono prawdziwym problemem, nie jest sam fakt przebywania w samotności. Samotność brzmi jak tytuł filmu, prawda? Coś w stylu Samotność 2, powrót do 4 ścian. Ale wiecie, co jest smutniejsze? Że to nie jest film. To jest codzienność dla milionów ludzi na całym świecie. Możesz mieć kilka tysięcy znajomych na Facebooku, 5 grup na WhatsAppie i więcej lajków na Instagramie niż gwiazd na niebie. Ale mimo to czuć, że twoje życie społeczne jest jak dieta. Trochę nudne i wciąż czegoś brakuje. Pamiętacie, jak kiedyś można było zapukać do sąsiada, poprosić o trochę cukru, albo czegoś tam innego, co nam brakuje, może jedno jajko. Teraz? Jeśli ktoś już puka do waszych drzwi, to ewentualnie kurier z kolejną paczką, komornik albo świadkowy Jehowy. Czasem czuję, że chyba nawet mój kot lepiej zarządza swoim życiem społecznym niż ja. Jak wiemy, koty są królami samotności. Mój kot ma więcej znajomych w okolicy niż ja. Każdy ptak i każda wiewiórka to jego ekipa, a ja? Cóż. Ja mam kaktusa, choć nawet on czasami wygląda na znudzonego moją obecnością. Samotność to nie tylko uczucie. To prawdziwy problem zdrowotny. Badania pokazują, że ludzie, którzy czują się chronicznie samotni, mają wyższe ryzyko chorób serca, depresji, a nawet przedwczesnej śmierci. To trochę tak jak jedzenie chipsów. Raz na jakiś czas jest okej, ale codziennie zgaga i żal gwarantowane. Mam dla was nawet kilka przykładów. Pamiętacie tą starszą sąsiadkę, która zawsze wygląda przez okno? Może ona wcale nie sprawdza, czy listonosz przyszedł, tylko po prostu czeka na jakąkolwiek interakcję. Albo ten znajomy z pracy, który zawsze siedzi sam na przerwie. Może potrzebuje tylko, żeby ktoś zapytał: hej, co tam? A jeśli myślisz, że samotność nie ma na ciebie wpływu,
to przypomnij sobie, ile razy rozmawiałeś z lodówką, szukając czegoś do jedzenia. Ja ostatnio miałam debatę z moim bananem. Czy lepiej zjeść go teraz, czy zostawić go na później? Jak do tego wszystkiego doszliśmy? Co się stało? W dużej mierze winę ponosi nasz nowoczesny styl życia. Kiedyś ludzie mieli wspólnoty, regularne spotkania, a nawet coś takiego jak popołudnia przy herbatce. A teraz? Pracujemy z domu, zamawiamy jedzenie przez aplikację, a nasze randki wyglądają jak casting do reality show na Tinderze. Kiedy ostatnio rozmawialiście z sąsiadem? Nie mówię o takim zwykłym dzień dobry. Po prostu o prawdziwej rozmowie. To nie tylko technologia jest problemem. To też nasze podejście. Boimy się odrzucenia, wolimy napisać SMS-a niż zadzwonić. Ale wiecie co? Czasami warto zaryzykować. Nawet jeśli ten SMS brzmi trochę hej, co tam u ciebie? Może to być początek czegoś fajnego. Dobra wiadomość jest taka, że możemy coś z tą samotnością zrobić. Możemy jakoś z tym walczyć. Tak jak wszystkie życiowe zmiany, ważne jest, żeby zacząć od małych kroczków. Odśwież stare znajomości. Pamiętasz Anię z podstawówki? Może warto do niej napisać. Okej, nie wszyscy starzy znajomi muszą wrócić do naszego życia, ale kto wie, może spotkasz kogoś, kto też właśnie szuka towarzystwa. Znajdź nowe pasje, gotowanie, joga, malowanie, cokolwiek. Lokalne warsztaty, grupy zainteresowań, a może klub książki. Brzmi to trochę jak porady z poradnika, ale serio, działa. Spotkania w realnym życiu pomagają budować więzi i przypominają, że świat jest pełen ciekawych ludzi. No i porozmawiaj z tymi sąsiadami. Brzmi to może banalnie, ale kiedy ostatnio miałeś rozmowę z kimś za ściany? Wymień się przepisami, zapytaj o rekomendację filmu, a może po prostu zaproponuj kawę. Nowe, proste interakcje mogą wiele zmienić. Znajdź czas dla siebie, ale z pomysłem. Jeśli jesteś typem, który ceni swoją samotność, upewnij się, że korzystasz z niej w sposób, który naprawdę Cię wzbogaca. Może zacznij pisać dziennik, naucz się gotować nową potrawę, albo wciągnij się w hobby, które Cię ekscytuje. Rozmawiaj otwarcie. Jeśli czujesz się odizolowany, czasami wystarczy o tym komuś powiedzieć. Przyjaciel, członek rodziny, a nawet terapeuta. Rozmowa pomaga. Czasami ludziom nie przychodzi do głowy, że może tak czuć, dopóki tego nie usłyszą. A jeśli boisz się wyjść, to zacznij od rozmowy z kotem albo psem. Zwierzęta przynajmniej słuchają i nie oceniają. Na koniec muszę to podkreślić. Nie dajcie się samotności, bo bycie samemu ma swoje plusy. Możesz spać w poprzek łóżka, bez negocjacji co do strony. Nikt nie skomentuje Twoich dziwnych nawyków, jak mówienie do roślin czy jedzenie pizzy o 3:00 nad ranem. Bycie samym to czas na poznawanie siebie, rozwijanie pasji i robienie wszystkiego w swoim tempie. Wielu z największych geniuszy na świecie spędzało czas samotnie. Dla wielu osób spędzanie czasu w samotności może być korzystne, pozwalając na autorefleksję, rozwój osobisty i szansę na realizację indywidualnych zainteresowań bez rozpraszania uwagi, co może poprawić samopoczucie psychiczne. Ale jeśli kiedykolwiek czujesz, że samotność Cię przytłacza i jest Ci z tym źle, pamiętaj, że to nie jest coś, z czym musisz radzić sobie sam. Są ludzie, którzy chcą pomóc. A jeśli boisz się zrobić pierwszy krok, to potraktuj ten film jako sygnał do działania. Podsumowując, samotność to nie zawsze ten zły facet w tej historii, ale kiedy czujesz się emocjonalnie odizolowany, czas na zmianę. Porozmawiaj z kimś o swoich uczuciach. A jeśli ten film Cię zainspirował,
Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i podziel się z kimś, kto mógłby tego posłuchać. Razem możemy wygrać z pandemią samotności. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.